Witajcie kochani w kolejnym teście Top Hands TV. Tym razem znów na warsztat bierzemy parda. Tym razem jest to pard DS 35-70 RF. W każdym razie jest to bardzo kompaktowa luneta noktowizyjna z zintegrowanym doświetlaczem i zintegrowanym dalmierzem. Słuchajcie, no nie ukrywajmy, nie używamy lunet na co dzień. Mieliśmy kiedyś lunety innej marki. Bardzo nas wkurzało to, że była duża. Ta? No była duża. No te co mieliśmy to były naprawdę duże. Tak. I nie miały kształtu lunety, tylko Znaczy ja miałem taką, co wygląda jak luneta. no, Ale to i tą tak ostatnią, była- ale te no. wcześniejsze były to. W każdym razie, co możemy powiedzieć o tej lunecie? Ciężko. Słuchajcie, przede wszystkim, jeżeli chodzi o budowę, jest bardzo kompaktowa. To jest naprawdę najmniejsza luneta noktowizyjna, jaką widziałem. Ona jest w ogóle mniejsza niż zdecydowana większość tradycyjnych lunet. Bardzo na plus dla mnie jest to, że tutaj pod sam koniec są te doświetlacze, a nie tutaj daleko z początku, dlatego że w przypadku, kiedy używamy na przykład tłumika albo mamy długą lufę, cokolwiek tutaj byśmy nie mieli, to nam to nie przeszkadza, dlatego że im bliżej wylotu luf jest doświetlacz, tym według mnie lepiej. I tak samo jak jest z prawej lub z lewej, to też nie jest idealna sytuacja. Dla mnie to, że to jest z góry, idealnie. Nie odbija światła, przede wszystkim jakby tłumik miał być. No, Tak, nie odbija światła jak jest tłumik i też jak na przykład strzelamy z ambony, to nie mamy po prawej lub po lewej tego światełka, tylko dokładnie nad lunetą, czyli jakby no, możliwość przeszkadzania to jest minimalna. Także to na plus. Jeszcze raz, kompaktowa budowa. Co jeszcze na plus, kochani? Przyciski bardzo fajne, intuicyjne. Widzieliście sytuację z dzikiem. Myśmy to musieli szybko przy latarce z zegarka po prostu sprawdzać. To wszystko jest bardzo intuicyjne. Na plus na pewno jest to, że ma kartę pamięci, a nie wbudowaną pamięć. Dla mnie, jako osoby, która non-stop przerzuca te filmy z komputera do urządzenia, to jest bardzo duży plus, bo ja chowam broń do szafy, nie muszę lunety wypinać, czy z bronią chodzić po biurze. Mogę sobie bezpośrednio wypiąć kartę pamięci, więc to jest super plus. Plusem są wymienne baterie, jest tylko tutaj wbudowana, nie ma wbudowanej baterii, jest tutaj tylko bateria wymienna, natomiast jest to ogniwo to 16850, czyli to bardzo tanie, ale nie wytrzymuje długo, nie wiem ile, bo powiem Wam szczerze, bateria tu nie jest mocną stroną, dlatego że jak się to wszystko włączy, czyli LRF, włączy się doświetlacz, to potrafi się nagle z połowy baterii zrobić czerwono, już człowiek panikuje, a za chwilę z powrotem wraca na normalne tory, więc bateria trochę na plus, że tania, na minus to, że średnio trzyma i mało stabilna jest, tak bym to określił. Co na ogromny plus, słuchajcie, to jest dla mnie, to jest game changer, to jest pokrętło Focusa, jest maluteńkie, bardzo filigranowe, bardzo lekko chodzi, ale nie samo, trzeba tutaj użyć pewnej siły, ale bardzo dyskretnie. I jest tutaj taki mały trzpień. Trzpień albo Słuchajcie, jest tutaj taki malutki pokrętło. trzpień, to nie jest pokrętło się kręci, to się nie kręci. To jest- To jest trzpień pierścienia i dzięki temu jesteśmy w stanie jednym palcem, kciukiem sobie w czasie celowania regulować bardzo precyzyjnie ostrość. A ci, którzy korzystają z noktowizji wiedzą, że to jest kluczowe, bo ostrość bardzo się zmienia ze względu na odległość. To nie jest tak jak w lunecie, że ustawiamy raz i rzadko to ruszamy. No jest fajnie, że jest po lewej stronie, tak? No, dla tych, co są praworęczni. No, Słuchajcie, dla praworęcznych idealne rozwiązanie. Podejrzewam, że to można przepiąć. Tak, zobacz, to jest śrubka. o przekręt. No, Więc super. podejrzewam, nie jestem pewny, że można to przepiąć na drugą stronę. Natomiast tutaj idealnie to działa. Pierwszy raz się z takim rozwiązaniem spotykam. No oczywiście wygląd zwykłej lunety to już w tej chwili to jest standard właściwie. Wszystkie te urządzenia tak wyglądają, albo większość i super, bo nie psuje to nam tego urządzenia w sensie tego zestawu, w sensie estetycznym. Co na minus, uwaga, żeby nie było, że tylko chwalimy. Dla mnie absurd. Słuchajcie, wszystkie pardy, które miałem, czy S-ki, czy SP, mają bardzo ciche przyciski. I tutaj też są ciche przyciski. Wszystkie poza jednym. Włączanie. Jakby włącznik klika tak, że jak jest bezwieczna noc i są dziki blisko, to normalnie jestem pewny, że one to usłyszą. Jeszcze. Pewnie nie uciekną od tego, ale mnie to w uszy boli. Nie? Jakby czemu ten przycisk jest głośny? To jest jakiś nonsens kompletny. Wszystkie inne przyciski działają bardzo cichutko, bardzo intuicyjnie. Co jest też fantastycznym rozwiązaniem, fantastycznym. Ja się z tego śmiałem, bo widziałem przecież inne testy, że ludzie się podniecają tym, że jest okrągły ekran. Komu bym nie pokazał, wszyscy mówią, wow, to jest po prostu świetne, jest takie bardziej naturalne. Zbliżone do lunety całkowicie, nie? Całkowicie zbliżone do lunety. Oczywiście jest tutaj też opcja dzienna, której w Polsce nie wolno używać, więc jakiś absurd kompletny, bo to świetnie działa. Jest bardzo fajny ten ekran, bardzo dobra rozdzielczość i można by normalnie z tego strzelać w dzień, gdybyśmy nie żyli w chorym kraju. Krzyże można zmieniać i tak dalej, to wiadomo, nie będę Wam opowiadał. Powiększenie 5,5 i 11. 5,5
troszeczkę za duże na las, na bliskie podchody, na lisy, według mnie trochę za blisko. Powiększa za mocno. 11 super, strzeliłem dzika zresztą też z 11, to bardzo precyzyjnie mogą sobie go wymierzyć. Krzyże, różne kolory i tak dalej, to jest normalna rzecz. Podświetlenie działa genialnie. Oczywiście za chwilę zobaczycie test na dziku Jarosławie z Noxarami, ale ja już sprawdzałem w lesie i mogę Wam powiedzieć w tym miejscu, że tylko Noxar, król Noxarów, czyli 850 duża tutaj zmienia coś. Tutaj jest doświetlacz ekstra i ten doświetlacz jest regulowany w pełni i fokus można regulować i kierunek. Na te nasze warunki zupełnie wystarcza, jeśli ktoś nie chce mieć super na 500 Mega, metrów. mega. Słuchajcie, nie wiem po co patrzeć na 500 metrów, ale naprawdę uwierzcie mi, że to jest świetny doświetlacz. No i co tu jeszcze można powiedzieć? No co? Ten okrągły ekran, nie? No jest O, świetny po o, prostu. Super. Także montujemy to normalnie na zwykłym montażu, który tutaj dostaliśmy w zestawie. Nie wiem, czy on jest normalnie w zestawie, ale jeżeli nie jest, to kosztuje 200 zł taki montaż na szynę Picatinny. Broń, niestety już jak oglądacie ten materiał, to już jej nie mam, bo są inne plany, poważniejsze. Są poważniejsze plany, jeżeli chodzi o broń. Obiektyw, klapka na obiektyw bardzo fajna, też ma tutaj przeziernik, żeby w dzień używać i też bardzo fajny blokada. Słuchajcie, to są małe rzeczy, które robią robotę, że tu nie ma żadnej gumy, która wisi, tylko jest klapeczka, którą się dyskretnie otwiera i jest blokada. I otwiera się do samego końca, czyli nie odstaje tutaj, o właśnie na przykład tak, jak wkładasz ją Tak. do futerału czy coś. Tak, zamyka się do samego końca, więc jest to bardzo, bardzo dobra rzecz ergonomiczna. Ergonomia dajemy 10 na 10, bateria dajemy 6 na 10, ale jeśli chodzi o wytrzymałość, natomiast super, że są tanie, można mieć znowu całe kieszenie tych baterii do wymiany, to nie jest żaden problem. Gorzej jakby była wewnętrzna bateria słaba, no to bez sensu, ale tutaj wymieniamy jednym kliknięciem. Menu super intuicyjne. Słuchajcie, wziąłem tę broń pierwszy raz w życiu do ręki na strzelnicy i bez najmniejszego problemu, bez żadnych instrukcji, bo ja tak zawsze robię, biorę sprzęt jakikolwiek, biorę nowy sprzęt i sprawdzam, czy jestem w stanie bez instrukcji z nim funkcjonować. Jeżeli byłem w stanie bez problemu go przystrzelać bez instrukcji, to jest nawet takie fajne, ty chyba nie wiesz, bo nie przystrzeliwałeś, że w momencie, kiedy zmieniasz oś X, Y, to ekran się sam zatrzymuje. Czyli frizowanie sam. Frizuje sam. W momencie, kiedy tylko dotkniesz tego to trzeba wiedzieć. Jak w momencie, kiedy najedziesz na cel, ruszasz, to freeze jest, czyli już możesz sobie, wiesz, mieszać. Także fajnie to działa. Także zapraszam Was do testów nocnych. Coś tam ponagrywaliśmy też z tego, jeżeli chodzi o las, także macie ujęcia z łowiska. Serdecznie polecamy. Uważam, że za tą cenę jest super sprzęcik. Dla mnie najważniejsze, że jest malutki. Nie bój się, trochę tu pokwitniemy. Dobra, dawaj przyjacielu tego Piętka. pierdka i celujemy. No, jest petarda, dobra. Czyli mamy mini 850. O, jest zdecydowana różnica.
Ale jest słabszy, dużo słabszy niż fabryka. Co ty? No